Siema, witam w kolejnym filmie, w którym będę omawiał gry, które przechodziłem. I jesteśmy już w 2016 roku. Jest to rok bodajże najlepszych gier i chyba najbardziej owocny, jeśli chodzi właśnie o granie w fajne gry. Ponieważ w tym roku przeszedłem gier 12 i oczywiście o wszystkich powiem. I wśród tych 12 gier jest 5 gier, które oceniłem na 10 na 10. I 3 gry, które oceniłem na 9. Także jest to naprawdę rok obfitujący w super hity. I dzisiaj będzie nam towarzyszyć Pepsi Zero, Pepsi Max to się chyba nazywa. W każdym razie, no, tak żeby nie było, że zawsze tylko kawa, to dzisiaj napijemy się Pepsi. Ok, możemy zaczynać. Miejsce 12. Jest to gra Zombie na PS4. Jest to gra, którą miałem z PS Plusa i tak naprawdę nie planowałem jej w ogóle przechodzić. To były początki, tak na 2016 ja kupiłem konsolę pod koniec 2015, więc miałem jeszcze stosunkowo krótko i wtedy jeszcze miałem takie podejście, że każdą grę chcę platynować. Więc chciałem to tylko włączyć na chwilę, zobaczyć jak wygląda i wyłączyć. I potem oczywiście usunąć z listy, nie wbijać tu żadnych trofeów, ale niestety zagrałem w to dosłownie z 3 minuty. Prolog był mega krótki. Przeszedłem przez jakieś drzwi i wskoczyło mi trofeum, że właśnie chyba za ukończenie prologu dosłownie po 3 minutach grania. No i to było takie kurcze rozczarowujące, bo mówię sobie, no nie, no teraz będę musiał wbić platynę. No i oczywiście nie wbiłem tej platyny, bo tutaj było to takie trofeum, że trzeba było przejść grę na tym trybie, że masz tylko jedno życie, jak zginiesz to całą grę musisz powtarzać od nowa, więc nie chciało mi się tak męczyć. Wiem, że mógłbym podmieniać save'y i trochę to oszukać, ale mimo wszystko nie chciało mi się. Zwłaszcza, że musiałbym grę przejść 3 razy do platyny, więc potem wyleczyłem się już z tego, przez tą grę właśnie, z tego, że każda gra musi mieć u mnie platynę. Więc tu mi się nie udało. 2 trofeów mi zabrakło, a sama gra była ok. To umiejscowienie w Anglii tak średnio mi się podobało. Jakoś nie lubię za bardzo brytyjskiego klimatu. No, ale poza tym grało się w to całkiem znośnie. No taki trochę Dead Island, tylko no mniej rozwałki, a trochę więcej survivalu bym powiedział. O, w ten sposób bym to określił. Całkiem przyjemna gra, takie 7 na 10. A ile w to grałem, to nie wiem. Może z 10 godzin, może więcej, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Okej. To było miejsce 12. Przechodzimy do miejsca 11. Pozostajemy w tematyce zombie. Na miejscu 11 The Walking Dead, sezon pierwszy. Jest to gra przygodowa, trochę taki point and click. No w zasadzie point and click, bo nawet jak się chodzi, to trzeba kliknąć postaci, gdzie ma pójść, więc point and click, tylko że w 3D. Gra taka dość depresyjna, bo zakończenie jest dość takie dołujące i ogólnie dużo ludzi tu ginie, więc no nie jest to jakaś wesoła gra. Podobała mi się, oceniłbym ją tak na 8 na 10. Jest to też chyba jedna z najłatwiejszych platyn, bo po prostu wystarczy przejść grę i jest platyna bez żadnego tam kombinowania. Ale po kolejne sezony nigdy nie sięgnąłem. Po prostu to nie jest chyba mój gatunek. Aczkolwiek w tą pierwszą część grało mi się naprawdę bardzo fajnie. I tak jak mówię, 8 na 10. Teraz przechodzimy już do 10. Miejsce 10. Lords of the Fallen. Oczywiście ten stary Lords of the Fallen z 2014 roku. Nie jestem pewien, czy to nawet nie jest tytuł premierowy na PS4. A może nie premierowy, ale na pewno ukazał się niedługo po premierze, bo pamiętam, że mój kolega... Nie, premiera była w 13 chyba roku, tak? Kurde, to było tak dawno, że już mi się mieszają te daty. No w każdym bądź razie Lords of the Fallen, gra typu Souls-like. To jest zarazem... Znaczy grałem w Dark Souls, grałem w Bloodborne, ale nie ukończyłem żadnych z tych gier. W Dark Souls doszedłem do 3 chyba bossa, do takich 2 gargulców na dachu, a w Bloodborne doszedłem do Pastor Amelie, takiego bossa w takim kościele.
Także no i na tym zakończyła się moja cierpliwość do tych gier. Natomiast Lords of the Fallen jest to jedyny Souls-like, jakiego w życiu przeszedłem. No i grało mi się w to całkiem nieźle. Gra nie była jakoś przesadnie trudna. Znaczy była momentami trudna, ale na takich przeciwników, z którymi nie mogłem sobie jakoś tak w walce wręcz poradzić, to miałem takiego Firebola, taki atak trochę dystansowy i jakoś tak sobie radziłem w ten oto sposób. Więc grało mi się w to całkiem nieźle. Było te Souls-like'i czy Soulsy ogólnie od From Software mają w sobie coś takiego, że jak nam się uda, to jest taka motywacja, by próbować dalej. Że jest pasmo porażek i potem nagle coś tam w końcu wyjdzie, więc to na pewno motywuje, tylko że no to też trzeba mieć czas i cierpliwość do takich gier. No, dzisiaj to już nie mam ani jednego, ani drugiego, więc jeżeli do tej pory nie pokochałem tego gatunku, to raczej już to nie nastąpi. Natomiast w te Lords grało mi się całkiem fajnie. I też nie wiem ile czasu w nie grałem, natomiast no platyny oczywiście nie zrobiłem, bo przeszedłem je tak po najmniejszej linii oporu, nie wchodząc wszędzie i nie narażając się zbytnio. I też bym ocenił tą grę, znaczy bynajmniej wtedy oceniłem na 8 na 10, dzisiaj to nie wiem, podejrzewam, że dzisiaj w ogóle bym w nią nie zagrał z braku czasu i cierpliwości. Więc to jest miejsce 10. Ok, miejsce 9. Battlefield 4. W tej grze zrobiłem platynę i do tego było potrzebne naprawdę sporo pograć w multiplayer, żeby zrobić platynę. Potrzeba było tam pamiętam, było takie jedno trofeum, które wymagało od nas wbicia któregoś tam levela, czy tam jakieś rangi, już nie pamiętam, w strzelaniu z jakiegoś tam pistoletu konkretnego, a żeby w ogóle zdobyć ten pistolet, to trzeba było zdobyć wcześniej jakąś tam rangę w czymś i koniec końców to wymagało tak naprawdę kilkudziesięciu godzin grania po sieci w tą grę, żeby w ogóle można było to jedno takie trofeum wymagające odblokować. No ale to nie było też jakieś przesadnie męczące, bo po prostu bardzo dobrze mi się w tą grę grało. Single player, no to jak single player, był krótki, już totalnie nic z niego nie pamiętam po latach. Natomiast no, multi było spoko, tylko że pamiętam, jedyną upierdliwością było to, że właśnie grając pod kątem tego jednego trofeum, musiałem strzelać, zawsze wybierać taki konkretny jakiś pistolet, bo właśnie żeby nabijać jakiś tam poziom w pistoletach. Pamiętam, że to była jedyna upierdliwość, że musiałem trzymać się konkretnej broni. Natomiast sama gra była spoko, głównie nagrałem się właśnie na multi i też bym ją ocenił na 8 na 10. I teraz zostało nam jeszcze 8 gier do końca, już wchodzimy w tryb 9 na 10, w średnią ocen, więc zostały już same najlepsze gry tak naprawdę, więc miejsce 8 Journey, czyli podróż, gra chyba z PS Plusa. Chyba ją dostałem w PS Plusie już w tym momencie. Nie jestem do końca pewien. Ale wydaje mi się, że raczej bym jej sam nie kupił, bo ja indyków to raczej nie kupowałem nigdy. No więc tak, no bardzo króciutka gra, nie pamiętam ile tam się ją przechodziło, z 2-3 godziny. Bardzo artystyczna, bardzo ładne krajobrazy. Stonowana taka, bez jakichś walk. W zasadzie tu się z nikim nie walczy w tej grze, tylko się chodzi, jakieś tam proste zagadki rozwiązuje, podziwia widoczki. Jest też taki trochę tryb multiplayer, taki, że możemy biegać z kimś i nawet były takie trofea, żeby z kimś na przykład posiedzieć chyba przy ognisku, czy jakoś czy po prostu razem posiedzieć przez ileś sekund. I tutaj nie można pisać, komunikować się ze sobą, tylko można jakieś takie było chyba chmurki wysyłać czy coś, to pamiętam, że z jakimś jednym graczem się namęczyłem, wysyłałem mu te chmurki, siadałem, on do mnie siadał, za chwilę wstawał, ja znowu siadałem. Tak, żeśmy dłuższą chwilę, zanim on zajarzył, że ja chcę wbić to trofeum. No i udało się, później ja też z nim posiedziałem i tak udało mi się zrobić 100% w tej grze, chociaż platyny tutaj nie było,
ale udało się zrobić 100% trofeów i gra była no bardzo fajna, czarująca, no ale króciutka tak naprawdę, ale takie 9 na 10 bym powiedział. Bo świetne doznania, takie artystyczne i wizualne, naprawdę przyjemna gra i chyba muzyka też była niezła, o ile dobrze pamiętam. Jest to miejsce 8, podróż. Przechodzimy do miejsca 7. Na miejscu 7 Far Cry 4. Jest to gra, no jedna z, można powiedzieć, z pierwszych. Znaczy, to jest w ogóle pierwszy Far Cry, jakiego przeszedłem od czasów Far Cry'a 1 na PC-cie. Bo później w 2 to grałem tylko trochę u kolegi, bo na moim PC-cie nie chodził. 3 też kolega mi pokazywał, natomiast 4 dopiero zagrałem u siebie. I no, bardzo mi się podobał wtedy. Tylko tam były takie misje w jakieś, że się naćpaliśmy i byliśmy w jakimś takim magicznym świecie. No to tamte mi się nie podobały i nie przeszedłem ich wszystkich. Nie chciało mi się. Natomiast tak w tym normalnie świecie gry Himalaje, bardzo fajny klimat. Bardzo mi się podobała ta gra. W ogóle to pewnie dlatego, że to był też pierwszy taki mój Far Cry w otwartym świecie. Więc wszystko było dla mnie nowe, jeszcze nie było tego recyklingu zauważalnego. Dlatego grało mi się rewelacyjnie w tą grę. Chyba jakieś 25 godzin do platyny mi zajęła, bo zrobiłem platynę i dodatek do tej gry, chyba już mówiłem o tym, w 23 albo 24 roku przeszedłem, w 23 chyba dopiero. Natomiast podstawową grę w 16 i oceniłbym ją tak na 9 na 10. I miejsce 6 zostajemy w tych samych klimatach, również w tym samym roku, w 16. Far Cry Primal, który również mi się bardzo podobał. Też przejście zajęło mi jakieś 25 godzin. Też zrobiłem platynę w nim. No i też był totalnie czymś świeżym, mimo że mapa praktycznie taka sama jak w 4, ale przeniesienie tego do czasów prehistorycznych, mamuty, jakieś te rysy szablozębne, neandertalczycy, wszystko to sprawiało, że gra była no, świeża, po prostu świeża. No i też fajne bronie typu tresowana chyba sowa to była, która zrzucała jakieś na przykład granaty z pszczołami na przeciwników i one ich kąsały, albo jakieś trucizny chyba, o ile dobrze pamiętam, i oni z jakichś grzybów czy z czegoś i oni dostawali świra i zabijali się nawzajem, takie różne fajne bajery. Można było latać tą sową niczym dronem. Chyba nawet właśnie sterowaliśmy i oglądaliśmy wtedy świat z oczu tej sowy. No i można było jeździć na mamucie i ratować wszystkich, także no, naprawdę fajnie się w to grało. No bardzo fajna gra i też tak jak Far Cry 4 też bym ją ocenił na 9 na 10. Wtedy w ogóle jak w nią grałem, to miałem ją pożyczoną od kolegi. No i później mu ją oddałem, ale za jakiś czas ją od tego samego chyba kolegi odkupiłem za jakieś tam 25 zł, bo on nie był takim typem zbierającym gry, tylko jak coś przeszedł, to już raczej do tego nie wracał i już nie widział sensu w trzymaniu tego, także w posiadaniu, także ja odkupiłem od niego tą grę, no i mam ją do dzisiaj na półeczce, także tak to wygląda. Far Cry Primal, miejsce 6 i teraz przechodzimy do finałowej 5. Wszystkie 5 gier, które teraz będę omawiał, wszystkie oceniam na 10 na 10. Znaczy przynajmniej wtedy. Ok, miejsce 5. Miejsce 5, Diablo 3. Diablo 3, które przechodziłem już w 2014 roku. Albo w 14, jak wyszło. Jak wyszła tylko ta wersja Reaper of Souls, to kupiłem je na Xboxa 360. Wtedy chyba z pół roku grałem w tą grę. Wtedy zrobiłem w niej 1000 na 1000 osiągnięć na Xboxie i przeszedłem ją wszystkimi postaciami, tylko wtedy jeszcze nie było nekromanty. No i myślałem, że już nigdy do niej nie wrócę, że się tak zmęczyłem. No i właśnie w 16 roku mój kolega, który kupił sobie wtedy mocnego peceta i trochę przenosił właśnie bibliotekę niektórych swoich gier na peceta i stwierdził właśnie, że Diablo to jest gra bardziej taka
z rodowodem PC-towym niż konsolowym, więc za jakieś tam nieduże pieniądze odsprzedał mi swoje Diablo 3 z PlayStation 4. No to skorzystałem właśnie z tej oferty i odkupiłem ją od niego. Mimo że już dzisiaj nie mam tej gry, bo po prostu jak wyszła ta edycja jak wyszło Diablo 2 i potem jeszcze wyszła ta edycja Diablo 3 z Nekromantą, to później pojawiały się fajne promocje na PS Store, że mieliśmy cały pakiet, czyli Diablo 2 Resurrected i Diablo 3 ten Ultimate Edition, czy jak to się tam nazywa, to kompletny, takie ze wszystkim z Nekromantą, więc promocje były na to całkiem spoko, za kilkadziesiąt złotych można było mieć to wszystko, więc sprzedałem to swoje pudełko z Diablo 3 i teraz mam wszystkie Diabla, mam teraz cyfrowo. I podobnie sprawa się ma na Switchu, gdzie też miałem Diablo 3 właśnie w pudełku, ale później przeniosłem się na kompletny pakiet razem z Diablo 2 cyfrowo. Jeśli chodzi o samą grę na PlayStation 4, no to już oczywiście nie grałem w to tak dużo jak kiedyś na Xboxie, ale przeszedłem sobie grę wtedy raz. Pamiętam, że chyba łowczynią demonów, hardkorową postacią, czyli taką, która jak zginie to koniec. I przeszedłem całą kampanię i chwilę pograłem na przygodzie i na tym zakończyłem. Nie wiem, ile to mi zajęło godzin. Platyny oczywiście nie robiłem, bo to by znów mi się zeszło kilka miesięcy z tym. To już sobie odpuściłem. No i tyle. No świetna gra. Co mogę powiedzieć? Oczywiście dwójka jest dużo lepsza. W czwórkę nie grałem. Natomiast trójka jest przyjemna i taka bardzo lightowa. Okej. To będzie Diablo 3 na miejscu piątym, 10/10 oczywiście ode mnie. Przechodzimy do miejsca czwartego. The Last of Us Remastered. Kurde, na czwartym, a nie na trzecim? Dziwne. No dobra. Mniejsza o to. Na czwartym miejscu i zrobiłem w tej grze platynę. Znaczy, może zacznijmy od kampanii. Single player, więc tak, ta gra świetna była. Miała świetną fabułę. Przechodziłem ją ogólnie chyba z 4 razy. Za pierwszym razem na normalu, potem na hardzie, potem na New Game Plusie, potem na tym najtrudniejszym trybie. Nie pamiętam, jaki to był. Jakąś taką dziwną nazwę miał, ale tam w ogóle nie było nasłuchiwania, chyba HUD-a nie było i dużo innych rzeczy w ogóle. No i ginęło się dosłownie po jednym strzale. No to w tym trybie przeszedłem grę tak normalnie i później jeszcze na New Game Plusie, więc... Bo to było... Znaczy to nie było do platyny, ale takie DLC-kowe trofea to były, które też chciałem mieć, bo mam w tej grze 100% osiągnięć wbite, także... Miałem takie ambicje, więc ze 4 razy to przechodziłem wtedy, raz za razem, no i jeszcze... Oczywiście do platyny były takie dość wymagające osiągnięcia, głównie przez dużą ilość czasu potrzebną na zdobycie ich, wymagające osiągnięcia online, które po prostu wymagały od nas, chyba były takie dwa, że trzeba było przejść całą ścieżkę na online jako świetliki, czyli ci dobrzy, i jako bandyci. I w każdym z tych trybów trzeba było, żeby go przejść, trzeba było wygrać, znaczy chyba nie wiem czy wygrać, ale przejść 60 meczów online i jeszcze były takie mecze, w których istniało ryzyko, bo tam mieliśmy taką jakby grupę ocaleńców i zależnie od tego jak nam szło w meczach, ile zdobywaliśmy punktów i czy wygrywaliśmy te mecze, czy przegrywaliśmy, to ci nasi ocaleni albo ich przybywało, albo chorowali, albo coś. No i były też takie mecze, w których było ryzyko śmierci wszystkich. Jeżeli byśmy wtedy na przykład skopali to byśmy musieli zaczynać od nowa. Na szczęście udało mi się tak, że nigdy tego nie skopałem. No ale mimo wszystko do platyny musiałem 120 meczów online rozegrać. I to też nie tak na odwal się, tylko właśnie tak jak mówię, starając się, żeby utrzymać tę populację moich tych ocaleńców. No i bardzo mi się podobał w ogóle tryb online w tej grze, bo był taki powolny, taki survivalowy, że mieliśmy tam powiedzmy 2 kule czy 3
I w czasie meczu trzeba było gdzieś tam zdobyć coś, koktajl Mołotowa wykraftować sobie i tak dalej. No, coś innego niż takie typowe strzelanki. Bardzo fajnie się w to grało. No i single, no to w ogóle to jest fabuła w tej grze, to jest po prostu mistrzostwo świata, no. Za każdym razem jak kończyłem tą grę, ta końcowa scena, to po prostu zawsze miałem ciary, jak wchodziła ta gitarka na końcu, nie wiem, jeżeli ktoś nie widział, to nie będę robił spoilera, mimo że to tak stara gra. I każdy zresztą pewnie widział tą scenę w serialu. No ale... No mega gierka, naprawdę. Rewelacyjna. Aż sam się dziwię, że ją dałem na 4. miejscu, no nie wiem. No ale wszystkie są ocenione na 10, więc tak. 4. miejsce The Last of Us Remastered. Przechodzimy do miejsca 3. W miejscu 3 GTA San Andreas w wersji PlayStation 2, ogrywane na PlayStation 4. Tak, ktoś teraz może się popukać, że wyżej niż The Last of Us. No, skoro wszystkie gry są 10 na 10, to muszę oceniać je jakoś tak bardziej w dłuższym okresie i no, GTA San Andreas to jest gra, w którą gram od 2005 roku i przeszedłem ją pierdyliard razy i na Switchu nawet i na PS4 i na kompie i na Xboxie 360 w tą taką chyba najgorszą z wszystkich wersji. Chociaż nie, chyba nie przeszedłem jej całej wtedy. No ale grałem na pewno. Może nie, chyba nie ukończyłem, ale grałem. Także no i na pewno jeszcze podejrzewam, że jeżeli świat się nie skończy, to podejrzewam, że jeszcze wrócę do tej gry. Do The Last of Us może też, nie wykluczam tego. Natomiast no z sentymentalnego takiego mojego punktu widzenia to no, San Andreas jednak oceniam wyżej, no. Nie ma się co produkować. Gra genialna jak dla mnie. Na miejscu 3. Ok, miejsce 2. Na miejscu 2 Uncharted 4 Kres Złodzieja. Gra, która tak z historycznego punktu widzenia to nie oceniam jej na pewno lepiej niż GTA San Andreas. I wydaje mi się, że nie oceniłbym jej też lepiej niż The Last of Us, więc powiem szczerze, że nie wiem. Okej. Spojrzałem teraz na listę z 2015 roku i tak, The Last of Us dlatego jest na 4. miejscu, że ja wróciłem do tej gry w 16 roku, bo ja ją pierwszy raz przeszedłem w 15. Więc dlatego jest w 16 roku tak, no można powiedzieć, że nisko. I że Uncharted 4 jest wyżej, chociaż tak naprawdę wolę The Last of Us niż Uncharted 4. Ale właśnie w 16 roku wróciłem do The Last of Us, żeby dobić platynę. Więc dlatego jest niżej. Natomiast sama Uncharted 4 gra bardzo fajna, przepiękna grafika. Natomiast jeżeli chodzi o regrywalność, to dla mnie w tej grze jest nie za bardzo regrywalna ta gra. Z tego względu, że jest tu trochę rozdziałów takich przegadanych, gdzie chodzimy na przykład po muzeum, oglądamy jakieś rupiecie gdzieś tam porozrzucane i czekamy, aż się załaduje. Znaczy, kiedy musimy tam właśnie oglądać jakieś duperele, aż odpali nam się scenka czy coś. No i to jest takie... Za pierwszym razem no to okej, bo to wiadomo, że jest to fabularne, natomiast jak już drugie przejście gry, to już to jest takie niepotrzebnie wydłużające rozgrywkę. W Zaginionym Dziedzictwie nie było aż tak dużo właśnie zapychaczy fabularnych, natomiast w Uncharted 4 niestety tak. Podobnie jest, kurczę, w The Last of Us 2, gdzie też przy drugim przejściu na pewno te wszystkie retrospekcje, gdzie młodsza Ellie gdzieś tam Joelem chodzi, jakieś duperele ogląda, to też za drugim przejściem na pewno by mnie nudziły. I w Uncharted 4 jest podobnie, też jest parę takich momentów, ale są też takie perełki właśnie jak ten tutaj Madagaskar. Kurde, tam grafika to po prostu ryła beret. No tak jak wyglądało błoto i ta brudna woda, no to do dziś robi wrażenie. Ja nie wiem, jak im się to udało osiągnąć na PS4.
prostu miazga. No gra też 10 na 10, nie można jej tego odebrać. Wydaje mi się, że już tak przełomowej gry nie zobaczymy Znaczy tak, no nie wiem, no tak ładne gry już chyba dziś nie powstają. To jest w ogóle absurd. Chociaż może też nie wiem za bardzo, bo nie gram w zasadzie w nowe gry. Tyle co gdzieś tam oglądam na YouTubie. No ale gra świetna, ja z jakieś 25 godzin mi zajęła. A jeszcze wracając do GTA San Andreas z trzeciego miejsca, to wbiłem w nim platynę. Chyba nie powiedziałem o tym. Więc tak, Uncharted też biłem platynę i jeszcze potem dodali do tej gry ten taki tryb hordy i w ten tryb hordy cały przeszedłem, ale przeszedłem cały na easy, ponieważ tam się grało z pomocą bot, znaczy można było właśnie grać po sieci z kolegą, ale ja nie miałem takiej możliwości, więc grałem z pomocą bota, no i z botem dałem radę przejść tylko na easy, czy na normalu, już nie pamiętam, ale na wyższych poziomach no to już było niemożliwe, bo bot po prostu ginął bardzo szybko, a później samemu to już nie byłem w stanie sobie dać rady. Także, no ale przeszedłem wszystkie levele w tej hordzie. No i właśnie mam tam wszystkie trofea za hordę poza tym przejściem właśnie na najwyższym poziomie trudności i chyba zdobyciem maksymalnej oceny tam we wszystkich meczach. No i grałem też dużo online, bo też był bardzo fajny tryb online w tej grze. W ogóle tutaj w online to już grałem za czasów beta testów tej gry. Kiedy jeszcze właśnie, nawet chyba mam jeszcze na kanale taki stary film, gdzie gram jakiś mecz online właśnie w betę tej gry. Także można sobie wpisać na moim kanale Uncharted 4 chyba beta test, jeden mecz czy coś takiego. Dobra, to było miejsce drugie, no i dochodzimy do najlepszej gry, jaką przeszedłem w 2016 roku. Na miejscu pierwszym Wiedźmin 3 Dziki Gon wraz z dodatkami Serca z Kamienia oraz Krew i Wino. Gra, która no, pochłonęła mnie bez reszty. Przejście jej razem z dodatkami zajęło mi 150 godzin i zrobiłem w niej platynę, więc przeszedłem od razu na tym najwyższym poziomie trudności. I w dodatkach również zdobyłem 100% osiągnięć, więc tu mam 100 na 100. Przynajmniej w tej wersji PS4, no bo teraz ta wersja, w ogóle ta wersja jaką ja miałem, czyli podstawowa plus dodatki miała swoje osiągnięcia, później wyszła ta kompletna wersja chyba Goty, która ponownie miała osobne osiągnięcia, więc można by mieć kolejną platynę wbijać osobno. No i potem jak wyszedł update do tej edycji next-genowej, to on też ta edycja PS5 ma osobne osiągnięcia, więc jakby ktoś się bardzo uparł, to mógł 3 razy wbić platynę w Wiedźminie. Ale dla mnie jeden raz był totalnie wystarczający. Gra mi się bardzo podobała. No, wsiąkłem w nią totalnie, nie wiem ile ją przechodziłem, 3 miesiące chyba. Po prostu dzień w dzień systematycznie, po parę godzin, po trochu. No nie grałem też jakoś mega dużo, 150 godzin, mamy 50 godzin miesięcznie, więc nie jakoś super dużo jak na tamte czasy. Aczkolwiek no nawet nie miałem żadnych tam pokus, żeby grać w coś innego, po prostu tak dobrze mi się to grało. Tak mi to weszło w nawyk, że po prostu codziennie taka, można powiedzieć, codzienna rutyna to było, że siadałem sobie wieczorkiem, pograłem trochę w Wiedźmina i tak dzień po dniu przez 3 miesiące można się przyzwyczaić. No rewelacyjna to była gra. Później próbowałem na Switchu do niej wrócić. Pograłem troszeczkę, przeszedłem, znaczy kawałek Białego Sadu przeszedłem, nawet nie cały. No ale stwierdziłem, że chyba na razie nie będę do niej wracał i tak naprawdę ze znajomymi co gadałem, to każdy przechodził ją minimum 2 razy, niektórzy nawet więcej, a ja w zasadzie tylko jedyny raz. I już potem do niej nie wróciłem, ale no nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do niej wrócę i zobaczę po latach, jak wytrzymała próbę czasu. A wtedy to podobała mi się naprawdę mega. Zdecydowanie najlepsza gra, w jaką grałem w
w 2016 roku. Ok, i dotarliśmy tym sposobem do końca. Zostaje nam jeszcze 2015 rok, w którym też będzie 12 gier, też będzie kilka tytułów 10 na 10. I potem zostanie już tylko 2014 rok, który będzie oparty wyłącznie na Xboxie 360, natomiast rok 2015 będzie mieszanką Xboxa 360 i PS4, bo to będzie ten rok, w którym przesiadałem się z jednego systemu na drugi, więc myślę, że jeszcze coś ciekawego wymienimy na tej liście. Ok, to dziękuję bardzo, jeżeli ktoś słuchał. Pozdrawiam i cześć!